Hej, cześć, tu Mateusz z Mad Max. Ja Was witam ciepło na czytaniu miesięcznym na wrzesień i tradycyjnie zobaczymy ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie, rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Dalej przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w związkach i całość zakończymy informacją, co wydarzy się w pracy i w finansach. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań również dla swoich znaków ascendentalnych, żeby można było wówczas sobie wyciągnąć taką większą wiedzę z obu czytań dla znaków słonecznych i ascendentalnych. Przejdźmy do czytania i moje drogie panny, sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na wrzesień. Co się wydarzy? Zaskakujący miesiąc to może być. Jest paź kielichów. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Jakiś dobrobyt, albo właściwie takie poczucie naprawdę stabilności. Co odchodzi do przeszłości? Jak Wy się przedstawiacie? Na razie słuchajcie bardzo nieźle. Zastanawiam się tylko, o co chodzi z energią odchodzącą do przeszłości, ale może zaraz się wyjaśni. No dobrze. Słuchajcie, mam wrażenie, że będzie to bardzo spokojny miesiąc, ale paradoksalnie będzie obfitował w zaskoczenia. Jaka będzie dla Was rada? Macie już drugiego pazia w czytaniu i zaraz Wam ich pokażę. Czego raczej nie robić, czego unikać? No słuchajcie, naprawdę bardzo ładne czytanie. Widzę tutaj dużo takiej ciepłej, pozytywnej energii, płynącej od rodziny, od przyjaciół. W ogóle mam wrażenie, że związki z innymi będą dla Was taką bazą zadowolenia i radości. Tutaj zobaczcie, od razu Wam pokażę, że macie dwóch paziów. Jest paź kielichów i paź monet. Ale tak, zacznijmy od tego, że z przełożenia jest dla Was karta dziesiątki kielichów, która jest jedną z moich ulubionych w tej talii, jest przepiękna. Ta karta mówi nie tylko o radości, o świętowaniu, o poczuciu zadowolenia i spełnienia, ale również jest to karta, a może i nawet przede wszystkim, takiej radości, którą czerpiecie z kontaktów z bliskimi, z przyjaciółmi, z Waszym otoczeniem. Tutaj gdzieś mam wrażenie, że ten miesiąc może być obfitujący rzeczywiście może być obfitujący w takie piękne chwile właśnie z tymi, których kochacie i którzy kochają Was, którzy Was wspierają i tak dalej.
Mam wrażenie, że jest tutaj gdzieś poczucie takiej stabilności, stabilizacji, jeśli właśnie chodzi o wasze relacje, jeśli chodzi o wasze samopoczucie. Dosłownie widzę tutaj takie ukojenie i spokój. Nie wiem dlaczego, ale ja zazwyczaj właśnie miałem takie uczucia związane z końcem lata, z przyjściem jesieni i to pamiętam, że od dziecka. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla was karta Pazia Kielichów, który właśnie symbolizuje gdzieś tutaj trygon wody, czyli tutaj są to znaki raka, skorpiona i ryb, ale w ogóle Paź Kielichów jest osobą zadowoloną, radosną, pełną pogody ducha, która tak naprawdę ma taki dosyć frywolny nastrój. Jeśli chodzi o Pazia Kielichów, to jest to karta również jakiegoś zaskoczenia lub propozycji. I ja mam wrażenie, że pewne propozycje, które przyjdą w tym miesiącu, będą właśnie gdzieś tam związane ze spędzeniem czasu z rodziną i z bliskimi. To tak jakby was ktoś zaprosił do wspólnej biesiady, podróży, do jakiejś uroczystości, bo 10 kielichów jak najbardziej o uroczystości rodzinnej również mogłaby mówić. Zobaczcie, przychodzi do was równie piękna karta 4 monet. Ona tutaj przedstawia gąskę, która pławi się gdzieś tutaj w złocie, w perłach, w kryształach. I jest to właśnie karta takiego, słuchajcie, poczucia bezpieczeństwa i takiej mocy sprawczej i mocy takiej ochronnej nad tym, co jest dla was najważniejsze. To tak jak rzeczywiście w tym miesiącu za dużo może by się nie wydarzyło, ale dzięki temu możecie gdzieś rzeczywiście odpocząć, uspokoić się, być może po jakimś bardzo intensywnym lecie, zadbać o swój komfort, również zadbać o relacje z bliskimi. Ja tutaj widzę dosłownie dla pewnych z was taki na przykład powrót do korzeni, gdzieś odwiedziny, albo może i nawet dłuższe odwiedziny, urodziny właśnie, być może nawet dalekiej, gdzieś za miastem, co odchodzi do przeszłości. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że do przeszłości odchodzi karta koła fortuny, która mogłaby, słuchajcie, sugerować nowy etap, zakończenie jakiegoś starego i gdzieś nowe możliwości. I wychodzi gdzieś na to, skoro ta karta odchodzi do przeszłości, że tutaj gdzieś w tym miesiącu coś nowego się nie zadzieje. Ewentualnie jeśli rozpoczyna się jakiś nowy etap, na przykład powrót do szkoły, powrót do pracy, czy powrót swoich dzieci na przykład do szkoły, to gdzieś tutaj przy tym powrocie jest taki duży spokój i raczej zadowolenie i spełnienie. Na przykład lato było świetne, wakacje były super. Gdzieś jestem osobą, która teraz może odpocząć, ewentualnie na przykład właśnie od dzieci, które wracają do szkoły. Ewentualnie rozpoczynam jakiś nowy etap lub wracam gdzieś z takim spokojnym, stabilnym umysłem. I to jest bardzo dobra informacja, tak myślę. Zobaczcie, wy przedstawiacie się jako karta księżyca. Równie piękna. Zresztą jak wszystkie w tej talii, uwielbiam ją. Ale karta księżyca, słuchajcie, mogłaby mówić o używaniu intuicji i o takiej ogromnej mądrości i inteligencji, która gdzieś w was jest. I mi się wydaje, że rzeczywiście ona będzie w tym miesiącu bardzo, ta mądrość właśnie pogłębiana oraz ja mam wrażenie, że wy bardzo dzielicie się nią z bliskimi, być może właśnie z rodziną, jakimiś właśnie radami, wsparciem, zaangażowaniem. Pokazujecie tutaj innym, mam wrażenie, jak zadbać o swoją przestrzeń i stabilizację w życiu. Jesteście dużym przykładem, nie ukrywam. Jeśli chodzi o propozycje, to wydaje mi się, że tutaj podchodzicie do nich z ogromną rezerwą, z dystansem i najpierw musicie sobie wszystko przemyśleć, ale też w ogóle ufacie swojej intuicji.
Zobaczcie, tutaj w Radzie jest karta Pazia Monet. Paź Monet jest akurat przedstawicielem trygonu Ziemi, czyli mówi o byku, pannie lub koziorożcu, ale jest to, słuchajcie, w ogóle student, uczeń, osoba, która jest ciekawska, uczy się i rozwija. W ogóle gdzieś też inwestuje w swój rozwój. I jest to informacja, że jeśli rzeczywiście nawet ten miesiąc będzie taki spokojniejszy, to wypadałoby właśnie ten czas poświęcić na odpoczynek, relaks, ale też właśnie na jakieś dokształcenie się, szlifowanie swoich umiejętności, rozwijanie swoich pasji. Jest to naprawdę informacja również dla osób, które gdzieś posiadają rodzinę i dzieci, żeby gdzieś wypuszczać swoje dzieci w świat, żeby się uczyły, nie tylko jeśli chodzi o edukację, ale też życia. Czego nie robić, czego unikać. I zobaczcie, jest to karta cesarza, a cesarz mógłby być takim srogim i rządzącym osobnikiem, być może baran, lew, strzelec, który gdzieś na przykład nie do końca uznaje zdanie innych, jest kimś dominującym i gdzieś chce tutaj rozstawiać po kątach. I powiedziałbym jasno, wy gdzieś tutaj pokazujecie się jako osoby radzące, doradzające, wspierające, inspirujące, ale żeby to gdzieś nie przerodziło się w takie nakłanianie innych gdzieś do tak jakby przejęcia waszego zdania, waszych poglądów i tak dalej. Również takich osób, słuchajcie się, unikać. Takich osób, które rzeczywiście chciałyby na was wywrzeć jakiś wpływ. Tutaj trzeba postępować w zgodzie ze swoją intuicją, z tym, co wam podpowiada wasza dusza, a nie inni. Przejdźmy do czytania na miłość i uczucia i sprawdźmy, jaka będzie dla was ogólna energia na wrzesień. Tutaj słuchajcie, macie kartę dwójki mieczy, która mogłaby mówić o jakimś fochu lub braku przepływu. Może o niezgodzie na coś? Co do was przychodzi, co się pojawia? Ewentualnie jak pokazuje się partner lub partnerka w relacji. Jak wy przedstawiacie się w miłości i w uczuciach, jeśli chodzi o wrzesień? Król monet. Słuchajcie, całkiem nieźle, dlatego że wy tutaj jesteście w swoim trygonie. Pokazujecie się jako król monet, czyli przedstawiciel trygonu Ziemi, byk, panna lub koziorożec. Jaka będzie dla was rada? Odpuścić. Czego nie robić, czego raczej unikać. Dziwne, słuchajcie, ale może troszeczkę nawet się gdzieś tutaj zawiązuje z ogólnym czytaniem. No cóż, powiem tak, dla par, które gdzieś tutaj mają pewien kryzys, jest to naprawdę dobry czas na taką separację, rozłąkę, ale nie mówię o takiej rozłące, że nie wiem, rzeczywiście na drodze prawnej, czy w ogóle na jakiś dłuższy okres czasu, tylko po prostu, żeby gdzieś tutaj ze sobą zatęsknić. Nawet to może być tydzień, weekend, być może właśnie urodziny, bez swojej drugiej połówki. Słuchajcie, jeśli chodzi o związki, to z przełożenia dziesiątka mieczy mogłaby mówić o takim poddaniu się i mam wrażenie o jakimś rutynowym działaniu. To tak jakby się wam troszeczkę momentami nudziło w relacji
albo rzeczywiście gdzieś mam wrażenie, że partner lub partnerka no nie do końca gdzieś tutaj się stara, że tak powiem, i zabiega, ale nie dlatego, że nie kocha, nie lubi, nie szanuje, tylko po prostu dlatego, że no, czuje rutynę i jemu się, czy jej się nie chce na przykład. Okej, jesteśmy razem, to się może nie zmieni w najbliższej przyszłości, więc gdzieś tutaj nie musi być dynamicznie. Ktoś po prostu, tak wiecie, odpoczywa w związku. Jeśli chodzi o single, to 10 mieczy mogłaby tutaj sugerować rezygnację do poznawania nowych osób, być może poddanie się, ale też słuchajcie, na tej zasadzie, że macie po prostu chyba w tym miesiącu inne priorytety, szczerze mówiąc, ale to całkiem nieźle, bo tutaj widzę, że podchodzicie do tego tematu na tej zasadzie, że jak będzie, to będzie, jak nie, to ja mam co robić. Całkiem zdrowe podejście. Zobaczcie, w ogólnej energii dla związków jest 2 mieczy i właśnie 2 mieczy mogłaby mówić o jakimś fochu, o jakiejś niewiedzy, o zamknięciu się bądź o czymś, co jest niewytłumaczone, nieprzygadane i wydaje mi się, że przydałby Wam się rzeczywiście więcej czasu spędzanego oddzielnie, żeby sobie gdzieś za sobą zatęsknić, coś przemyśleć, a może słuchajcie, wypadałoby dać więcej przestrzeni w ogóle sobie, bo gdzieś albo za dużo rutynowego czasu spędzacie razem, no albo nie wypuszczacie siebie nawzajem na spotkania towarzyskie, bez siebie. W ogólnej energii dla, słuchajcie, singli jest ta 2 mieczy, no i już w ogóle w połączeniu z 10 mieczy to sugerowałaby jakiś brak przypływu albo brak chęci bądź czasu, słuchajcie, rzeczywiście na randkowanie. To tak jakbyście w tym miesiącu po prostu odpuszczali miłość albo odpuszczali w ogóle gdzieś spotykanie się z innymi. I nie chodzi tutaj o rezygnację na zasadzie, że nigdy nikogo nie poznam, już nie chcę nigdy być w związku, a raczej po prostu, dobra, na razie mam inne rzeczy na głowie, tym się nie przejmuję. Słuchajcie, partner lub partnerka w związku, w relacji przedstawia się jako 9 buław. No, bardzo ładna karta w tej talii. Ona przedstawia taką wojowniczkę, która troszeczkę się odgradza. No i powiedziałbym, że to bardzo pasuje do 2 mieczy, bo ta karta jak najbardziej też sugeruje jakieś odcięcie się. Ja bym powiedział, że tak. Być może partner lub partnerka nie otwiera się na nowe rozwiązania i jakieś wspólne, ciekawe, sytuacje, inaczej spędzany czas aniżeli do tej pory. Być może jest to osoba troszeczkę bierna, troszeczkę pasywna, ale też taka, która za bardzo nie chce dyskutować, drążyć, rozmawiać. Czyli leży coś tam na sercu, na duszy, ale gdzieś nie chce o tym gadać. Być może musi do tego dojrzeć i sobie to przemyśleć. Słuchajcie, do singli przychodzi 9 buław. No i 9 buław to jest właśnie zamykanie się przed czymś. Taka, powiedzmy, klatka na tej zasadzie. Ale 9 buław jest związana z taką ciężką pracą a propos jakiegoś wyznaczonego przez Was celu. Być może jakiegoś edukacyjnego, tak jak w ogólnym czytaniu to było. No i tak jak już wspomniałem kilka razy wcześniej, po prostu, wiecie, jak to się mówi, z pustego to nawet i Salomon nie naleje. Czyli jeśli Wy nie zrobicie kroku do przodu i nie zaczniecie z kimś flirtować, pisać, nie zaczniecie mówić o randce, to nikt sam nie zapuka do Waszych drzwi. Ale, tak jak mówiłem, raczej chyba nawet na to czasu nie macie. Zobaczcie, Wy w związku przedstawiacie się jako karta Króla Monet, czyli właśnie jest to przedstawiciel Waszego trygonu. Całkiem nieźle, bo wiecie, co macie robić. Król Monet, jest uznawany za zdrowego egoistę, więc gdzieś tutaj umiecie się, może nawet nie to, że sprzeciwić, ale zadbać o siebie, nie podkładając się drugiej osobie. Gdzieś, powiedzmy, jeżeli macie ochotę na wyjazd w samotności gdzieś na weekend, nawet do rodziny lub ze swoimi bliskimi, ze swoimi znajomymi, a nie ze znajomymi drugiej połówki,
no to gdzieś w ogóle się nawet nie zastanawiacie, czy ktoś wam, no nie wiem, będzie chciał stawiać ograniczenia, bariery i tak dalej. No, wasze dobro jest ważne. W ogóle mam wrażenie, że troszeczkę jesteście uparciuchami w tym miesiącu i no, jeśli rzeczywiście druga osoba nie chce rozmawiać, to powiedziałbym, że wy też nie i gdzieś, nawet nie to, że czekacie, jak druga osoba się odezwie, ale po prostu odpuszczacie. Nie, to nie, po prostu. Ja się teraz zajmuję sobą, a ty rób tam co chcesz. Król monet dla singli, no słuchajcie, mógłbym mówić o takich nowych wyzwaniach zawodowych lub edukacyjnych, albo w ogóle o inwestycji w siebie, w swoje dobro, w swój rozwój. Być może gdzieś, jeśli chodzi o inwestycje w swoją strefę komfortu, czyli mieszkanie, jakieś remonty, dekorowanie, momento. I gdzieś mam wrażenie, że to właśnie może sprawić, że skoro tym sprawom, o którym mówiłem, się bardzo oddajecie, to po prostu nie macie ochoty, siły albo chęci na to, żeby się z kimkolwiek umawiać, ale ja tutaj też widzę, że nie chcecie z byle kim, bo macie wysokie poczucie własnej wartości i godności i po prostu byle czego nie bierzecie. I dobrze. Słuchajcie, dla związków jest karta świata w Radzie. I karta świata mogłaby sugerować, żeby gdzieś rzeczywiście wyjechać. I teraz tak, albo wspólnie w ciekawe miejsce, nastawić się na zwiedzanie, eksplorowanie, robienie jakichś super zdjęć, naukę pływania, surfingu, czegokolwiek. Żeby było inaczej aniżeli do tej pory, dynamicznie i żebyście razem budowali wspólne, nowe, fajne doświadczenia. A nie, że tylko na plaży z drinkiem, ale ta karta może też sugerować, że jeśli chcecie, na przykład potrzebujecie małej przerwy i nie mówię tutaj o oficjalnym powiedzeniu sobie, że jest przerwa, tylko po prostu o oddzielnym wyjeździe, na przykład do rodziny, to po prostu to zróbcie. Rada jest taka. Jeśli chodzi o single, to słuchajcie, również w Radzie karta świata mówi dla was, żeby ten świat właśnie odkrywać, żeby budować nowe doświadczenia, żeby w ogóle budować swoje życie na takich silnych podstawach, a dopiero ewentualnie wtedy, jak wam się zachce, albo jak będzie czas, albo jak ktoś ciekawy pojawi się na waszej drodze, to dopiero wtedy myśleć o randkowaniu, związkach i tak dalej. Zapchaj dziur, zapchaj czasu nie potrzebujecie. Tutaj jest na zasadzie skupiajcie się na swoim rozwoju, na swojej karierze. Jakby możecie sobie zapychać czas zupełnie czymś innym, aniżeli spotkaniami z przypadkowymi osobami. Mogą to być właśnie nauka, taniec, czy na przykład, słuchajcie, no nie wiem, jakieś kursy. Czego nie robić, czego unikać w związkach. 9 mieczy. Słuchajcie, ta karta mogłaby mówić o drążeniu, szukaniu dziury w całym, o szukaniu problemu tam, gdzie go nie ma i powiedziałbym tak, na spokojnie, jeśli rzeczywiście zastanawiacie się nad tym, czy by nie wyjechać gdzieś bez swojej drugiej połówki, zróbcie to. Nie wymyślajcie sobie nie wiadomo czego, co on sobie tam pomyśli, co ona tam zrobi i tak dalej, i tak dalej. Czytanie komuś w myślach jest błędem myślowym. Błędem poznawczym. W ogóle nie wiemy o tym, co nie jesteśmy w stanie stwierdzić, kto ma coś w głowie, więc lepiej nie wymyślajmy, bo różne rzeczy mogą nam przyjść do głowy o tym, co druga osoba myśli albo zrobi. Czego nie robić, czego unikać dla związków, dla singli, przepraszam. Słuchajcie, 9 mieczy mogłaby sugerować, żeby nie wchodzić w taką super, hiper ambicję a propos rozwoju i zwiedzania świata i robienia wszystkiego dla siebie, tylko po to, żeby gdzieś na przykład przykryć potrzebę bycia w relacji, posiadania gdzieś kogoś bliskiego. Żeby to nie było takim waszym sposobem, ten rozwój siebie i stawianie na siebie, a bardziej po prostu przyjemnością i naturalną rzeczą. Tu jest też taka informacja, żeby nie myśleć za bardzo
o kimś, kto nie daje wam uwagi, dlatego że ta osoba zupełnie nie jest dla was. Jeśli komuś by na was zależało, to byście o tym wiedzieli. Przejdźmy do czytania na pracę i finanse. Jaka będzie dla was ogólna energia? Okej. No dobrze, słuchajcie, sama karta wypadła. Jest to ta sama karta, która była w Radzie, jeśli chodzi o uczucia i miłość. Co do was przychodzi, co się pojawia? Całkiem nieźle. Jest to karta kapłana, czy tam arcykapłana, papieża. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi złamane serce, smutek i żal. To tak jak nie byłoby żal komuś zostawiać poprzedniej pracy, bo gdzieś wiecie, że nowe możliwości są ekstra i dadzą wam dużo powera, energii, albo nie macie żalu wyjeżdżać skądś, żeby inwestować w swoją karierę, a nie w jakąś byle jaką relację. Może to z kimś będzie rezonowało. Jak wy się przedstawiacie? Można odetchnąć, można się uspokoić troszeczkę, jeśli chodzi o sprawy zawodowe. Być może w ogóle ktoś z was ma urlop w tym czasie. Jeśli nie, to jest w ogóle dobry czas na urlop. Dlatego, że gdzieś, może mniej się dzieje, jeśli chodzi o sezon, w sensie może jest mniej ludzi w kurortach, czy tam w środkach transportu i tak dalej. Jak wy się przedstawiacie, to już wiemy, jaka będzie rada. Karta Słońca, piękna. Czego raczej nie robić, czego unikać? Słuchajcie, jeśli chodzi o wakacje, urlopy, to też jest powiedziane, że wcale nie musicie wyjeżdżać gdzieś bardzo daleko. Może to być wyjazd na przykład gdzieś w swoim kraju, do rodziny. Tam też na pewno będzie co zwiedzać, co odkrywać, nawet naturę. Fajne karty. Zobaczcie, są dwie królowe w ogóle. Karta Słońca, i karta Świata. Naprawdę nieźle. Ale tak, zacznijmy od tego, że z przełożenia jest dla was królowa monet, która jest właśnie zdrową egoistką i osobą, która gdzieś myśli o swoich potrzebach najpierw. Więc nie obawiacie się rozmawiać o pieniądzach. Tutaj mam wrażenie, że bardzo pewnie komunikujecie się z pracodawcami i z tym, jakie są wasze potrzeby. Królowa monet raczej ma wszystko pod kontrolą, jeśli chodzi o finanse, ale też, słuchajcie, jest osobą, która lubi się rozwijać, uczyć, jest taka bardzo ciekawska. To jest też nawiązanie do pazia monet, więc jak najbardziej dobry czas na to, aby zainwestować w kursy, w jakiś rozwój, naukę. Jeśli chodzi o ogólną energię, to jest tutaj dla was piękna karta Świata. I karta Świata może mówić właśnie o tym, że jest dla was nowy początek, taki bardzo właśnie rozwojowy, taki związany, słuchajcie, nawet nie ze zmianą, ale że w obecnym miejscu pracy, słuchajcie, muszę się skupić. Albo wracacie do pracy po urlopie i są fajne wyzwania dla was rozwojowe, albo gdzieś jesteście na urlopie i ten urlop wykorzystujecie na
poszerzanie wiedzy na jakiś temat, albo wymyślacie sobie jakieś kursy, być może właśnie podnoszące kwalifikacje, co w przyszłości Wam pomoże zarabiać więcej pieniędzy. Nieźle. Zobaczcie, przychodzi do Was karta kapłana i kapłan, czy tam papież, to słuchajcie, karta związana z taką kontrolą, z umiejętnościami przewodzenia, pilnowania swoich obowiązków, finansów. Tutaj słuchajcie, kapłan zna się na delegowaniu i zarządzaniu. I teraz tak, albo kapłan mówi o tym, że macie tutaj powodzenie i dobre kontakty w związku z pracodawcami, czy tam z jakimiś, słuchajcie, HR-ami, osobami od zarządzania, zasobami ludzkimi, nie znoszę tego określenia, to tak automatycznie brzmi w ogóle nieludzko. Albo ewentualnie wy jesteście kapłanem, który umie dopilnować swoich interesów, ma tutaj plan działania, co, na co, ile wyda. Nie ma zaskoczeń. Tutaj akurat. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta trójki mieczy i całkiem nieźle, dlatego że jest to karta smutku, żalu, złamanego serca. I teraz tak. Być może na przykład stwierdzicie, że nie trzeba odchodzić z obecnego miejsca pracy, dlatego że da się jeszcze coś tutaj wywalczyć. Może lepsze warunki, podwyżkę, może wypadałoby poprosić o jakieś kursy doszkalające, żeby gdzieś tutaj firma w nie zainwestowała, a właściwie w Was. Tutaj też jest pokazane, że nie ma jakiegoś złamanego serca, jeśli chodzi o miłość, ani żalu. Wy się rozwijacie w kierunku takim, który Wy chcecie, czyli na przykład żadna relacja niefajna Was nie trzyma w jakimś miejscu na siłę, na przykład. Zwłaszcza jeśli chcecie coś zmienić w swoim życiu. Zobaczcie, Wy się przedstawiacie jako karta czwórki mieczy i jest to karta regeneracji, wyleczenia, zaleczenia. Może słuchajcie, są jakieś wyjazdy do sanatorium w tym miesiącu, na przykład. Ewentualnie słuchajcie, mam wrażenie, że być może firma, pracodawcy gdzieś Wam może nawet dają dodatkowe pieniądze na jakieś właśnie takie pakiety, słuchajcie, leczenia, spa, coś takiego, sanatorium. Ale w ogóle czwórka mieczy mówi o tym, że będzie spokojnie i można po prostu odsapnąć. Albo mniej obowiązków, albo, słuchajcie, urlop. Dla osób wracających do szkoły wrzesień będzie luźny. Słuchajcie, w Radzie jest dla Was karta Słońca i karta Słońca jak najbardziej mówi o tym, żeby się cieszyć, żeby się radować, żeby robić tak, żeby Wam było dobrze. Jeśli chodzi o zmiany, na razie spróbujcie coś więcej uzyskać w swoim obecnym miejscu pracy. Karta Słońca na pewno gdzieś tutaj sugeruje, że wypadałoby w swój własny rozwój zainwestować, bo Słońce to nowy dzień, nowe możliwości. Niekoniecznie jeszcze ze zmianą pracy. Po prostu docenić też to, co macie lub gdzieś tutaj spróbować porozmawiać o więcej. Czego nie robić, czego unikać? Królowa kielichów. Królowa kielichów mogłaby być przedstawicielką trygonu wody, czyli rak, skorpion, ryby, bądź słuchajcie, osobą na przykład pokroju matki, siostry, kogoś z rodziny, jakiejś kobiety. I tu jest informacja taka, żeby nie ulegać wpływom takiej osoby, działać w zgodzie ze sobą, ale też słuchajcie, wstrzymujcie się przed podejmowaniem takich bardzo emocjonalnych decyzji a propos dużych zakupów i dużych zmian. Tutaj raczej rozumem, aniżeli sercem. Tak bym zasugerował. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, dlatego że pomoże mi to w rozwoju go i wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i papa.